Co łączy hotel, szpital i gospodę? Wszystkie przyjmują gości. Zauważyliście, że polskie słowo gość jest bardzo podobne do angielskiego guest i niemieckiego Gast? To podobieństwo jest absolutnie nieprzypadkowe. Wszystkie pochodzą z praindoeuropejskiego słowa gostis, które znaczyło przybysz, obcy, gość. Ta praindoeuropejska głoska przydechowa gh zarówno w językach słowiańskich, jak i w językach germańskich straciła ten przydech i stała się zwykłą głoską g. Trochę inaczej było w łacinie. Tam to ten przydech okazał się silniejszy i głoska gh przeszła w ch. Dlatego pokrewnym słowem w łacinie jest hostis, co w łacinie archaicznej oznaczało przybysz, cudzoziemiec, ale już w łacinie klasycznej hostis to przede wszystkim wróg. Chyba podejście Rzymian do obcych trochę się zmieniło. Od niego pochodzi przymiotnik hostilis, który został zapożyczony na przykład do angielskiego jako hostile, wrogi. W języku praindoeuropejskim istniało też słowo złożone ghosti potis, dosłownie pan gości. Po polsku bezpośrednim kontynuantem tego słowa byłoby gospodź. Taka forma się nie zachowała, ale jej odpowiedniki widać na przykład w rosyjskim gaspodź czy ukraińskim hospodź w znaczeniu pan, Bóg. Wprawdzie samo słowo gospodź się po polsku nie zachowało, ale zachowało się pochodzące od niego słowo gospodzin, które też oznaczało pan i które było stosowane głównie w odniesieniu do Boga. Od tego gospodź mamy też określenie pana domu, gospodarz i pani domu, gospodyni. Miejsce, którym państwo gospodarze rządzą, to gospodarstwo, a samorządzenie to gospodarka. Istniało też słowo zbiorowe, które oznaczało łącznie pana i panią domu, które brzmiało gospoda. Dopiero później to słowo zmieniło znaczenie do miejsca, w którym mogą zatrzymywać się podróżni. A po łacinie od tego ghosti potis pochodzi słowo hospes w dopełniaczu hospitis, które oznaczało zarówno gościa, przybysza, jak i gospodarza. Między innymi dlatego uważa się, że już praindoeuropejskie ghostis mogło tak naprawdę oznaczać zarówno gościa, jak i gospodarza. Albo raczej, że oznaczało ono kogoś, z kim łączą nas więzy gościnności. Przypuszcza się, że dla praindoeuropejczyków relacja między gościem a gospodarzem była bardzo ważna. Polegało to na tym, że jeżeli zapukał do nas ktoś obcy, powinniśmy go ugościć. Jeśli go ugościliśmy, to przybysz stawał się zobowiązany do tego, żeby w przyszłości ugościć nas. Nawiązywała się pewna więź zaufania między gościem a gospodarzem, pewna relacja, której zapewne towarzyszyły rytualne przysięgi czy rytualne składanie darów. I taka relacja raz zawiązana była święta. Odnawiały ją następne pokolenia. Zapewne echem tego praindoeuropejskiego zwyczaju jest dość nietypowa scena w Iliadzie, w której Diomedes, który walczył po stronie Greków, i Glaukos, który walczył po stronie Trojan, nagle w pewnym momencie podczas bitwy zaczynają ze sobą rozmawiać i odkrywają, że dziadek Glaukosa był kiedyś gościem w domu dziadka Diomedesa. Wtedy Glaukos i Diomedes natychmiast rozumieją, że łączą ich święte więzy gościnności i natychmiast przestają ze sobą walczyć i odnawiają rytuał gościnności, wymieniając się darami. Kiedy ten zwyczaj się zaczął? Antropolog David Anthony twierdzi, że mogło to mieć związek z udomowieniem koni i wynalezieniem wozów. Obie te rzeczy dokonały się mniej więcej pomiędzy połową V a połową IV tysiąclecia przed Chrystusem. Do tej pory Indoeuropejczycy odwiedzali raczej tylko tych, którzy mieszkali blisko, sąsiadów. A kiedy nauczyli się jeździć konno i używać wozów,
To odtąd całe rodziny czy plemiona mogły się przemieszczać po stepie, zwiększyła się mobilność i dzięki temu rozwinęła się kultura gościnności, która zaczęła łączyć ze sobą także tych ludzi, którzy mieszkali w miejscach od siebie oddalonych. Kto wie, może innym echem tego zwyczaju jest polskie przysłowie gość w dom, Bóg w dom. A może i to, że na przykład Słowianie mieli zwyczaj nadawać imiona, które w jakiś zwykle pozytywny sposób odnoszą się do gości. Na przykład gościwit, ten, który wita gości, miłogost, ten, który jest gościom przyjazny, albo Bydgoszcz, ten, który budzi gości. Stąd nazwa miasta Bydgoszcz. Albo Radogost, ten, który jest gościom rad. Stąd nazwa miejscowości Radogoszcz. Radogost był też prawdopodobnie słowiańskim bogiem gościnności. Inna wersja jego imienia to Radagast, co być może zainspirowało pewnego angielskiego pisarza. Radagast. It's Radagast the Bron. Ale wróćmy do łacińskiego hospes hospitis. Język starofrancuski odziedziczył je jako oste, gospodarz, od którego utworzono też wersję żeńską, ostesse, gospodyni. Oba te słowa zostały zapożyczone na przykład do angielskiego jako host i hostess i do polskiego host i hostessa. Po polsku używa się ich zwłaszcza w odniesieniu do ludzi opiekujących się gośćmi na wystawach, targach czy w hipermarketach. A w samym francuskim później w obu tych słowach s zanikło i dlatego dziś mamy ot i otes. Od łacińskiego hospes istniał też przymiotnik hospitalis, dosłownie gościnny, związany z gościnnością. Ten przymiotnik bywa używany w rodzaju nijakim w wyrażeniu cubiculum hospitale, sypialnia gościnna. I z czasem stał się rzeczownikiem hospitale, który znaczył dom gościnny, gospoda. To słowo odziedziczył język starofrancuski i skrócił je do hostel. Zostało ono zapożyczone do angielskiego jako hostel. Ale później w języku francuskim zanikło s i z hostel zrobiło się hotel. I to hotel zostało jeszcze raz zapożyczone do angielskiego, tym razem już jako hotel, a także do polskiego hotel. Ale to jeszcze nie wszystko. Język starofrancuski zapożyczył też to samo łacińskie hospitale jako hospital. Ale zaraz, jak francuski mógł coś zapożyczyć z łaciny? Przecież francuski pochodzi z łaciny. Nie musiał nic od niej zapożyczać. Nie musiał, ale mógł. Francuski rzeczywiście pochodzi z łaciny, co znaczy, że dziedziczył łacińskie słowa, zmieniając je fonetycznie. W pewnym momencie język był już na tyle zmieniony, że mocno się od klasycznej łaciny różnił. Ale w średniowieczu ludzie wykształceni tę dawną łacinę znali, więc mogli coś z niej zapożyczyć. Łacińskie słowo hospitale zostało przez język starofrancuski odziedziczone jako hostel, czyli jak widać zostało mocno zmienione, skrócone, a oprócz tego zostało zapożyczone jako hospital, które już jest w stosunku do łaciny prawie niezmienione. Tego typu pary słów nazywa się dubletami. Słowo hospital zmieniło też swoje znaczenie. Można się domyślić, że importowali je z łaciny ci, którzy znali łacinę, czyli zapewne mnisi. A to właśnie mnisi prowadzili w średniowieczu domy opieki dla biednych, wędrowców i chorych. I słowo hospital zaczęło oznaczać właśnie takie miejsca. A później oznaczało już tylko te miejsca, które były przeznaczone do tego, żeby leczyć chorych. Starofrancuskie hospital zostało zapożyczone do angielskiego jako hospital. A potem, jak zwykle, we francuskim straciło s i dziś brzmi hôpital. A słowo łacińskie zapożyczył też język niemiecki i skrócił je do szpital. Dzisiaj tego słowa używa się głównie w Austrii i Szwajcarii. W Niemczech mówi się raczej Krankenhaus, dom chorych. A słowo szpital z niemieckiego przyszło do polskiego jako szpital. Ten film jest ostatnim z 15, które zrealizowałem w ramach programu Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury. Program się kończy, ale nie kończą się ciekawostki. Co prawda nowe filmy nie będą się pojawiać tak często jak do tej pory, ale nie martwcie się, mam już dla Was zaplanowane całe mnóstwo nowych ciekawostek. Więc jeśli nie chcecie ich przegapić, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Oprócz filmów wracamy też do formuły ciekawostek pisanych.
A wiem, że niektórzy z Was za nimi tęsknili. Dlatego, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, polubcie ciekawostki na Facebooku i Instagramie. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkim, co się tutaj będzie działo. A będzie działo się dużo. Może macie po tych 15 odcinkach jakieś uwagi, sugestie, coś Wam się podobało bardziej, coś mniej. A może macie jakieś propozycje, o czym chcielibyście obejrzeć kolejne odcinki albo przeczytać kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia niedługo.